Cześć, z tej strony chłopaki w podróży vlog. Pamiętajcie, jesteśmy jedynym kanałem, który ryzykuje życie za 1000 wyświetleń. Pani chyba jeszcze nie dotarła. Chyba jeszcze nie. Właśnie szukam Wi-Fi, żeby skontaktować się z naszym hostem na Airbnb. Ale coś kiepsko mi na razie idzie. Mamy to. Trzeba teraz iść do Łukiego, żeby pogadał po rosyjsku, bo ja nie mam... Ale szot... Алло, привет, мы чекаем при квартире. Окей, ты. Окей, хорошо. Окей, все. Да, в принципе, кофе, чай, угощайтесь, вода, сок тоже в холодильнике. To ukraińska kuchnia? Jaka? Ukraińska? Znowu. Nie, Znowu stwierdziliśmy, że musimy... Niestety jak się cały dzień nie je, to już się nie wybiera gdzie się je. Wysyłaliśmy wcześniej maila, który oczywiście nie dotarł i teraz jesteśmy w Ministerstwie Wykluczonej Strefy. Pan biega i ogarnia dla nas to, co się nie udało, ale generalnie są bardzo pomocni wszyscy i to się może udać nawet. Jedziemy na Czarnobyl. No. To się rozpływa w usta. To jest smalc, mówię. Słoninka. Ale to dobre wszystko. Macie klucz od domu? Ja mam. Jedziemy do Czarnobyla. Mamy kiełbę na ognisko, mamy zapiekankę z syra, mamy tomaty. Kilogram tomatów. Kupiliśmy u pani na targu taki twaróg zapiekany. O, Co lepsze, batony serowe czy zapiekanka serowa? na równi chyba. Aż tak? O kur... To smakuje jak taka super mokra drożdżowa, co? Ile taka przyjemność? Dyszkę. Złote 30. Zaraz ci Robson tutaj na skrobie tematu. No. Syr. Nie ma żartów, co? No kurde. Waniliowy lekko? Taka trochę zimna, taki trochę sernik, ale taki mocniejszy. Ja wyczuwam rodzyna jeszcze. No rodzyn też tutaj się znajduje. Tam!
Na końcu tej drogi jest już szlaban, którym przejedziemy i wjedziemy na teren zony, w której jest Czarnobyl, Prypeć i inne fajne miejsca, na które czekaliśmy około 8 lat, żeby tam pojechać. Wjechaliśmy 10 km za granicę i pan zaproponował, że za $40 dziennie zrobi nam bardzo fajny, prywatne oprowadzanie. Łącznie z obiadem u starej czarnobylskiej baby, który mówił, że będzie bardzo pysznie i będzie nam się podobało. Dwie typy wycieczek. Taka, gdzie na koniec możesz kupić plastikową maskę przeciwgazową i naklejki. Albo jeszcze setka. Nasza wersja wycieczek. Słuchajcie, to jest Muzeum Czarnobyla, katastrofy w Czarnobylu. Leci muzyka z Rekwiem dla snu. Tu jest instalacja, gdzie mamy pręty z reaktora, na których są powieszone łóżka małych dzieci, prześcieradła. Wszędzie są religijne symbole, tak jak tutaj. Jakieś małe lalki, które leżą w różnych miejscach na ziemi. Ogólnie jest dziwnie, no. Jest mocno, ale jest dziwnie też. Generalnie ten sklep wygląda, jakby stanął w czasie 30 lat temu. Nie ma jakiegoś super dużego wyboru produktów, ale jest wszystko, co potrzeba, żeby normalnie przeżyć sobie. Not very bad, 0.4 maximum. If you fly inside Airbus in level 10 kilometers, you have dose rate 3.5 microsievert an hour. But if you fly, you not know this information. Radioactive dust after decontamination process road. Okay. 2, 3. Jesteśmy w środku takiego wielkiego komina, który zazwyczaj chłodzi wodę, ale nie został dobudowany do końca, bo po tym jak gasili tutaj całą tą reakcję w Czarnobylu, to zostawili to niedobudowane, nie skończyli. W planach było 12 bloków właśnie produkujących energię. Jeszcze ja jest niesamowite echo.
chyba nowe ulubione miejsce Łukasza, bo on lubi się drzeć i tutaj słychać razy 3. Pokaż graty! To za nami, to reaktor numer 4, który eksplodował, a to nad nim, ten łuk, to jest nowy sarkofag wybudowany przez francuską firmę. Pod nim jest stary sarkofag i reaktor numer 4. Szesnastopiętrowy budynek. Jeden z najwyższych, więc jest z niego bardzo dobry widok. To jest tylko jeden z dziesiątek albo setek bloków, które były w mieście Prypeć. Ten na przykład ma 16 pięter i na każdym piętrze kilkanaście mieszkań. Wbijamy się na szczyt, a tymczasem chwila odpoczynku i eksploracja jeszcze jednego piętra. Widzimy panoramę całego miasta. Jak widzicie, jest pełno bloków, nie widać już w ogóle ulic, bo są zarośnięte drzewami. W tle mamy sarkofag reaktora, a tam mamy radar Dugak, do którego pojedziemy jutro. Sprawdzimy ten telefon w samochodzie. Aktualnie znajdujemy się w restauracji, która nazywa się Dziesiątka. Weszliśmy tutaj, usiedliśmy, bez słowa dostaliśmy ryż z kurczakiem. Jest też w tej restauracji przepis, że można pić tylko od 19 do 21, więc... Czekamy. Więc czekamy, aż będzie można. Te domki są pozostałością po tym, co kiedyś było w Czarnobylu. Czarnobyl jest tylko teraz taką miejscowością administracyjną i logistyczną. Wszystkie domki, które tutaj widzicie po bokach, były zamieszkane kiedyś przez zwykłych ludzi, którzy musieli niestety się spakować chyba 30 lat temu i już nigdy nie wrócili. Kolejnym plusem formy naszej wycieczki jest to, że nasz pan przewodnik idzie z nami wieczorem na kolację, a później zaproponował, żebyśmy się przeszli nad rzekę, żebyśmy mogli sobie po prostu porozmawiać jak zwykli, no nie wiem, znajomi. Cały czas dowiadujemy się nowych, ciekawych rzeczy, to takich mało standardowych. No, to są wszystko takie informacje insiderskie, to jest fajne właśnie.
takiego, bo i tak była średnia. Ten radar był wykorzystywany do tego, żeby sprawdzić, czy z terytorium Stanów Zjednoczonych nie została wystrzelona rakieta balistyczna. Jest to radar typu Over Horizon, czyli widzi po prostu przez horyzont, na nasz polski język tłumacząc. Dlatego też jest taki duży, żeby móc zajrzeć za krzywiznę Ziemi. Ziemia nie jest płaska, pamiętajcie. Nie da się tego generalnie pokazać aparatem, nie da się tego objąć żadnym kadrem stojąc pod, musielibyśmy mieć 8 mm. 152 metry wysokości, 800 metrów szerokości, a fundament, na którym stoi, jest wkopany na 20 metrów w głąb. Dobra, słuchajcie, plan jest taki. Wchodzimy na samą górę, robimy to, widzimy najlepszy widok w Czarnobylu. Rozpoczynamy wchodzenie na radar. Pierwszy do drabiny trzeba wejść w ten sposób, ponieważ no, generalnie jest to tak zrobione, żeby nie było dostępu do niej. Robski jako jedyny ma sprzęt. Lepski jedyny ma sprzęt. Lina jest bardzo pordzewiała i no dobrze, że te kurde paznokcie obciąłem bez kitu. Generalnie spinanie się między poziomami po takiej drabinie jak ta. Dawaj Krzysiu. No to jest, ja nie wiem, no to jest takie figo-fago, no. Wszystko jest pordzewiałe. Jest 30-letnie, 40-letnie. A nie lepiej pojedynczo? W każdej chwili coś tu może pójść nie tak z tym pordzewiałym. No, o wiele bardziej wieje, nie? Tutaj już tak wieje, że wiesz gdzie jesteś generalnie. Podobno czym wyżej, tym bardziej wieje. Mnie już bicepsy bolą, nie? Najchętniej to bym teraz już odpuścił, szczerze mówiąc. Ty wchodzisz na górałki? No chyba tak. Dobra, no to co? Na tym poziomie kończy się moja i Oskiego przygoda, ponieważ mamy lęk wysokości. Ale kibicujemy za naszych, żeby dotarli na samą górę. Jak tak patrzę na to, stary, to jest jak jakaś taka, wiesz, wizja zwariowanego naukowca, który, kurwa, wiesz, był miliarderem też w tym samym czasie. Jesteśmy nawet nie w połowie wysokości radaru Duga. Ale już czuję, że bez przygotowania nie ma szans zrobić tego na szybko, zaraz. Widok już jest niesamowity. Jak wyglądałoby stąd okolica z samej góry, to możemy się już tylko domyślić. Może kiedyś będzie nam dane tu jeszcze wrócić, ale i tak jest pięknie. Pokonało nas. Nie ma co. Teraz czas na pokorne zejście na dół i ustalimy w samochodzie, czy w Polsce mówimy, że weszliśmy na górę i nam się film po prostu skończył, czy po prostu opowiadamy, jak było naprawdę. Luźniutko. Długo się schodziło z tej samej góry, ale jeszcze bym coś przypierdolił na klatę. Nie, że 30 minutes per 50. Zrobił 50. Up and down? Znajdujemy się właśnie w klasie dla oficerów, tuż obok radaru Duga. Można tutaj zobaczyć, jak działa ten radar.
Tutaj Oski. A tutaj. O, mega. To co, nie robisz kupy? No gdyby tu chodziło o jedynkę, to jeszcze może pół biedy, ale w tej sytuacji to muszę się wstrzymać. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie zwiedzać niebezpieczne miejsca, bardzo ważny jest sprzęt. Dobry t-shirt z dobrego materiału, dobra latareczka, balejarz, brudne dresy oraz bardzo miękkie buty. I koniecznie 2 dychy dla ochroniarza. Oski, ty masz światło, żeby zobaczyć po drogach? Buki, ty nie za bardzo. Ja mam. Nie masz. Ostrożnie tutaj. This is central hall 5 unit. Unit number 5. This is pool for nuclear fuel for temporary storage. Temporary storage. And reactor part. This is part. Big part. This reactor. Myśli sobie, jak on jeździ. Pani babuszka na nas czeka. Sofia. Dobra, dobra. Яблуко, жалко, дивіться на яблуко. Ой. Юр, давай отсунем. Трошки, щоб хлопці зайшли туди. Такий гадський. Юр, давай отсунем. Трошки, щоб хлопці зайшли туди. If you want to see rooms as Pani mieszka tutaj sama. Czasami odwiedzają ją tylko... Tacy ludzie, nie, bardziej rodzina. Dzieci. No nie jest to turystyczne miejsce. Nie jest Nie totalnie. powiedziałbym. Chyba nie ma jeszcze recenzji żadnej. Nie. Właśnie to jest coś jak jaskinia spożywcza w Gruzji, tam gdzie byliśmy w Sygnagi. Powiem Ci tak, oni tam mieli, myślę, sporo mieszkających tam osób, którym robili coś takiego, byli doświadczeni. No, może i tak. Ta babcia tutaj nie robi tego tak często. Także jest sztos. Za chwilę wlatujemy w jedzenie. Zostaliśmy zawołani z dworu, że stygnie. Smalec. To do wódeczki dostaniemy. Dobra, tutaj jest słonina. I za chwilę jak dolecimy do przeźroczystego płynu, to będziemy zagrywali. To co? 100 lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Niech żyje nam. Здоров'я. Wszystkiego dobrego. Історія життя. Я трохи.
A jeżeli zastanawiacie się, jak brzmi Czarnobyl, to brzmi właśnie tak. На главном корпусе, третий, четвертый, между третьим и четвертым. А там люди есть? Да. Поднимай наш состав. Поднимаем. Начальника поднял. Так, всех вместе, офицеры.